Jestem właśnie w Bułgarii na takim szybkim wyjeździe inwestycyjnym i właśnie podczas tego wideo opowiem, jak wygląda rynek nieruchomości w 2024 roku, jakie nieruchomości są najbardziej popularne, na co zwracać uwagę, jeśli chcemy nabyć nieruchomość z przeznaczeniem inwestycyjnym, i postaram się wejść do kilku takich nieruchomości, do jakiejś takiej bardzo taniej, takiej gdzieś za 100 tysięcy, nieco ponad 100 tysięcy złotych, ale także pokażę nieruchomości takie, które może nie są pod wynajem, ale pod nasz pobyt właścicielski będą bardzo fajne, ale pokażę też takie, które mają duży potencjał inwestycyjny, które mogą się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród turystów. Także zapraszam na ten odcinek. Jesteśmy właśnie w resorcie Marina Cape, on się nazywa. To jest miejscowość Acheloi. Bardzo mi się podoba ten resort, z tego względu, że mamy tu bardzo dużo gruntu. Na bardzo dużej ilości gruntu zostało wybudowana także duża ilość oczywiście apartamentów. Natomiast to, że nie jest tu każdy centymetr przeliczony na to, że ma być jak najwięcej mieszkań, żeby deweloper jak najwięcej zarobił, no to takie standardy mi się bardzo podobają. Miejscowość Acheloi to jest jedna z tych pierwszych miejscowości, gdy w Burgas wylądujemy, także to jest też ten argument, że 15-20 minut po wylądowaniu jesteśmy już u siebie. To dotyczy zarówno nas, jak i turystów. Natomiast ten resort, takie resorty są też podobne. Jest na przykład bardzo ładny Garden of Eden, który też mi się bardzo podoba, tylko on już jest w miejscowości Święty Włas, czyli trzeba przejechać dużo większą odległość, gdy są korki troszkę więcej postać, natomiast on jest bardziej nowoczesny. No i chyba też bardziej trochę zjawiskowy, bo tam już wzgórza są, także wiadomo, zawsze gdy jest ukształtowanie terenu, gdy się zmienia, no to ładniej jest dla oczu, ładniej dla wzroku, ładniej dla naszych tutaj doznań. Ten resort, w którym teraz jesteśmy, ma dwa główne takie baseny, jeden duży, drugi trochę mniejszy. Ma swoją prawie że prywatną plażę, można tak powiedzieć, bo tu nie ma takiego zjawiska, że jest prywatna plaża, to tak po prostu potocznie się mówi. Ma dwie restauracje. Można tutaj samochodem wjechać, można zaparkować, co też nie jest takie zawsze częste i oczywiste, jeśli chodzi ogólnie o Bułgarię. Natomiast podkreślam, on mi się podoba. Widzę, że turystom też się podoba, bo sporo turystów tutaj jest. Sporo jest także oczywiście osób, które tylko na pobyt właścicielski sobie nabyły tego typu nieruchomości. Natomiast jest bardzo dużo roślinności. Ja tę roślinność bardzo lubię. Także jeszcze raz, jeśli ktoś chce tak mieć troszkę więcej swobody, trochę więcej może anonimowości, to jak najbardziej polecam, żeby się zainteresował tym resortem Marina Cape w miejscowości Acheloi. Znajdujemy się właśnie w mieszkaniu. W zasadzie tutaj w turystycznych regionach można powiedzieć, że to jest w apartamencie, bo takie słownictwo chyba tutaj występuje. Natomiast mieszkanie o dużym potencjale inwestycyjnym, o dużym potencjale, jeśli chodzi o obsługę turystów, a także myślę, że przede wszystkim o bardzo dużym potencjale, jeśli chcemy z takiego mieszkania korzystać w pobycie własnym, czyli po prostu takie trzy najważniejsze funkcje, o które najczęściej chodzi osobom, które chcą nabyć nieruchomość tutaj w Bułgarii. To jest nieruchomość, która ma jedną sypialnię. Ogólnie w Bułgarii, w ogóle tutaj w całym basenie Morza Czarnego czy Śródziemnego się głównie jednostkami, sypialnią, łazienką się tutaj wszyscy komunikują. Natomiast jest tutaj duży metraż, tak? Bo w dokumentach mamy tu około 76 metrów. Natomiast tak po polsku licząc dalmierzem to jest tam 68, coś w tym stylu. I mam świadomość, że w Polsce mało kto buduje na takim metrażu tylko jedną sypialnię. Zawsze tych sypialni jest więcej. Z jednej strony to może lepiej, bo bardziej można, po prostu więcej łóżek można pomieścić. Natomiast pamiętajmy, że to się powoli zaczyna trochę taki chów klatkowy, jak to niestety te nieszczęsne kurczaki mają. Natomiast tutaj można sobie pozwolić na co innego i ja czasami kosztem tego może troszkę mniejszej efektywności, jeśli chodzi o zysk, to jednak coraz bardziej stawiam na jakość, że jednak czy ja mam tutaj przylecieć do siebie samolotem i spędzać miło czas, czy ktoś, kto poświęca swój urlop i chce spędzać miło czas płacąc za to właścicielowi, no to uważam, że takie warunki są jak najbardziej czymś, czym mogą wyróżniać. I to na pewno wyróżnia tutaj te wszystkie południowe kraje w stosunku do tego, co mamy nad Bałtykiem, jeśli deweloperzy mają nowe inwestycje. Ale wiadomo, nie do końca o te metry chodzi. Wspomniałem o nich tylko dlatego, że co jakiś czas, gdy tutaj rozmowy jakieś prowadzę, to wszyscy mają takie trochę nawyki z polskiego rynku nieruchomości i w drugim zdaniu już mówią, ile metrów chcieliby nabyć. Natomiast tutaj naprawdę o tych metrach nie ma co tak mówić, bo po pierwsze metry inaczej się liczy, po drugie w tych metrach naprawdę o co innego czasami chodzi niż tylko, żeby upchać o te metry i nawet nie da się tak jakąś jedną statystyką
od razu w pamięci policzyć, ile to metrów tak naprawdę dalmierzem mierzonego jest mieszkania na podstawie dokumentów, bo po prostu to jest troszkę inaczej to jest liczone, jeśli chodzi o te części wspólne. Ale wróćmy teraz do tego mieszkania, co w nim jest dość fajnego. No wiadomo, jeśli jesteśmy nad morzem, w zasadzie tak samo jakbyśmy byli w górach, no to najistotniejsze to jest widok, tak? W górach jedziemy w góry po to, żeby był widok. Oczywiście bez tego widoku też nie ma dramatu, natomiast to jednak wyróżnia każdy apartament, każdy hotel, który ma ten widok, niż którego nie ma, i to samo jest nad morzem, tak? Jeśli mamy widok w pierwszej kolejności nad morzem, no to to jest w zasadzie najfajniejsza rzecz, tak? I teraz w zależności jakie mamy ukształtowanie terenu, to ten widok możemy mieć tak, że jest z 10 km od morza i wtedy naprawdę często mamy ogromną panoramę, natomiast to morze jest daleko. Jeśli jesteśmy w drugiej, trzeciej, czwartej linii i jest dość wysokie wzniesienie, to tam są już fajne widoki i mamy już bliskość tego morza. No, ale to, co tygryski, jak to się mówi, lubią najbardziej, wszyscy podążają do tej pierwszej linii, czy możliwie bliskiego tego kontaktu z morzem, no i takie nieruchomości widzą, że się cieszą największym zainteresowaniem nie tylko wśród inwestorów, ale także no później, jeśli chodzi o wynajem, tak? Najwięcej dni w roku te nieruchomości potrafią być wynajęte i tu wcale nie muszą czasami schodzić mocno z ceny, żeby te wynajmy po prostu im fajnie się spinały, więc jeśli chodzi o tę nieruchomość, tutaj mamy widok na salon, ja siedzę w salonie. W Bułgarii takie mniej więcej kolory są, jeśli kupujemy coś, co zostało pierwotnie wyposażone, czy przez dewelopera, czy przez pierwszych właścicieli. Mniej więcej na taką stylistykę się trzeba tutaj przyzwyczaić. Moje pierwsze wrażenie było średnie, natomiast ponieważ tu już jestem n-ty raz, to już do tego jakoś przywykłem, natomiast pewnie podstawowe meble może i bym zmieniał. Tu jest naprawdę silny wypoczynek skórzany. I to jest prawdziwa skóra, naprawdę czuć, że ona jest porządna i ona mi wizualnie nijak nie pasuje do nadmorskiego apartamentu. Natomiast wygodna jest, naprawdę jest niesamowita i po jakimś czasie pewnie zakładałbym, żeby ją zostawić. Choć wizualnie podejrzewam, że proste, szybkie, łatwe łóżko typu IKEA by tutaj zdecydowanie bardziej pasowała. Ogromny salon, tak? Jeśli jesteśmy w tym mieszkaniu, to tutaj jest naprawdę ogromny salon i tutaj naprawdę można wypoczywać, tak? To nie jest tak, że w zasadzie traktujemy to jako naszą sypialnię i z tej sypialni wychodzimy na basen, nad morze, gdzieś na zakupy, na zwiedzanie i tutaj mamy tylko spać, tylko tutaj też można przyjemnie naprawdę czy wieczór spędzić, czy po zachodzie słońca sobie w karty pograć, czy pobyć ze znajomymi, z rodziną. To jest naprawdę bardzo fajne miejsce pod tym względem. Natomiast tutaj sercem, jeśli można powiedzieć, tego mieszkania, no to jest balkon, na który teraz chodźmy. Bo tutaj na tym balkonie, no to jest duży balkon. No to widzimy co? Widzimy tutaj podwójny basen, tak? Jeden z częścią dla małych dzieci, drugi już nazwijmy to większy, taki główny. W otoczeniu jesteśmy tutaj całej zabudowy tej resortowej. Tutaj ten większy basen, do niego można podpłynąć i sobie zamówić drinka. Bo jest tutaj taki drink bar po prostu basenowy, to nazwijmy, z którego muzyczka gra, gdzie jest po prostu relaks, jest spokój, ale drinka czy lemoniadę możemy się tutaj napić, czy zimne piwo, bo przy tej temperaturze na pewno to piwo jest całkiem fajne. No i mamy widok tutaj na Morze Czarne po prostu, mamy na zatokę Morza Czarnego, także widzimy i jedno i drugie i na drugim planie są drobne, i nawet drobne wzgórza. To nie są góry, ale drobne wzgórza są, oczywiście to nie jest Czarnogóra, to nie jest Costa del Sol w Hiszpanii, czy to nie jest Cypr Północny, natomiast jest fajne ukształtowanie terenu. Widać też sporo roślinności, także ta roślinność także tutaj daje bardzo dużo czegoś wyjątkowego. No i tak jeśli tutaj chodzi o ten salon. I tak tutaj wygląda część kuchenna, taki aneksik kuchenny, no mini kuchnia można to nazwać, nie jest to jakaś taka mała plomba, natomiast nie jest to duża kuchnia, jest trochę szafek, tutaj mamy blat zakręcony, mamy palnik na 2 gary i mamy piekarnik. I teraz tak, tutaj raczej się mniej gotuje, natomiast jak najbardziej można tutaj kupować, bo tutaj można przejść kawałek dalej, jest taka miejscowość, która pewnie jeszcze niedawno była wsią, więc można tam i nabyć jakieś świeże jajka, jakieś lokalne produkty, więc jeśli ktoś naprawdę ma potrzebę kulinarną, żeby podczas wypoczynku tutaj gotować, no to jak najbardziej myślę, że tam dla 4-osobowej rodziny taka pojemność tej kuchni wystarczy. Więc tak tutaj wygląda i tak się prezentuje tutaj ta część kuchenna, można to nazwać, która jest otwarta jak najbardziej na salon, z której widać kawałek morza nawet. No i co? No i przechodzimy kawałek dalej, mamy od razu sypialnię. Sypialnia z dużym łóżkiem, ja tutaj mam otwarte okno, żeby nie musieć klimatyzacją grzać. I od razu to jest ten moment, w którym chyba mogę pochwalić tutaj naprawdę budownictwo. Są tak grube ściany, że na zewnątrz mamy 35 stopni, a tu w zasadzie otwarte
przewiewne okna, no, robią tyle, że nie trzeba naprawdę dmuchać, także to, ja wiem jak to jest w Polsce, jesteśmy na wysokim piętrze, więc u nas raczej oszczędniej byśmy budowali. Pewnie byłaby izolacja bardziej przed zimnem, która ma chronić, natomiast no, tutaj wygląda na to, że ktoś się do tego bardziej przyłożył, bo naprawdę na otwartym oknie można sobie jak najbardziej poradzić. Duże okno mamy, rzeczywiście, z widokiem na wschód, także tutaj jesteśmy ewentualnie w tej nieruchomości budzeni. Duże podwójne łóżko. Czasami zdarzają się tutaj warianty, że są pojedyncze łóżka, które można rozdzielać bądź łączyć. I może to nie byłoby takie złe, gdyby to miało być na wynajem, żeby dać sporo wariantów, choć nie wydaje mi się, aby osoby, które osobno chcą spać, by potrzebowały być w jednej sypialni, więc to dla każdego jest tutaj do przeanalizowania. Natomiast fajnie, że jest duża powierzchnia, naprawdę tak. Także to jest to właśnie dla tych osób, które też rozważają powierzchnię, naprawdę tak. Także to jest to właśnie dla tych osób, które też rozważają pobyt właścicielski. Mogą się po prostu poczuć jak w mieszkaniu i mam świadomość, że w takim metrażu sporo z nas w ogóle nie mieszka na co dzień, tak? Czy mieszkamy tam w Gdańsku, w Warszawie czy w Krakowie. Często całe rodziny potrafią w mniejszym metrażu być, więc to naprawdę jest coś, no coś fajnego, coś nadzwyczajnego momentami i bardzo przyjemnego, więc podwójne łóżko, tutaj mamy dużą szafę, tutaj jest komódka, dwie szafeczki, w zasadzie tyle chyba trzeba, jeśli chodzi o sypialnię. W sypialni w zasadzie nic więcej nam nie potrzeba, więc teraz chodźmy, zróbmy drobne podsumowanie. I teraz jeśli chodzi o to podsumowanie, no są dwie takie informacje, dla jednych jedna jest dobra, druga zła, natomiast dla rynku obie są informacjami dobrymi. Nie ma takich ofert za dużo. Nie pojawiają się one aż tak często, więc tutaj rzeczywiście jeśli chodzi i popyt i podaż, to no to pewne działania z tego wynikają. Tutaj jeśli chodzi o tę nieruchomość, to ona w zasadzie znalazła, bo to jest oferta, która jak najbardziej jeszcze w dniu dzisiejszym jest w jakimś stopniu aktualna. Natomiast one już są 3 rezerwacje na tę nieruchomość, zanim ona się pojawiła gdziekolwiek w internecie. No rzeczywiście chyba tutaj dużo czynników na to wpłynęło, że ta nieruchomość akurat się cieszyła tak dużym zainteresowaniem, że w internecie pojawiła się tylko po to, żeby ewentualnie otrzymać zapasowe jakieś oferty, gdyby coś tam się wydarzyło i do transakcji by nie doszło. Natomiast no, bardzo szybko byli tutaj chętni, w zasadzie bez oglądania jej na żywo już padły oferty i tutaj się trzeba liczyć z tego typu nieruchomościami. Jeśli chodzi o przedział cenowy, naprawdę on jest bardzo mocno rozwalony, rozłożony na różne czynniki, w zależności od tego, najczęściej od tego, z jakiego kraju kto sprzedaje, bo są wtedy różne motywacje do sprzedaży. A drugi czynnik jest taki chyba, czy ktoś naprawdę chce sprzedać, czy chce sprzedawać. Natomiast no, w przedziale od 80 do 130 tysięcy euro, czyli bardzo szeroki przedział, takie oferty się pojawiają. Mimo wszystko nie jest ich wiele, tych resortów aż tak dużo nie ma. Trochę jest, to nie to, że tam mówię, że na jednej ręce tylko zliczymy, natomiast naprawdę tych ofert aż tak dużo nie ma, także jeśli komuś zależy naprawdę, że chce już to kupić na lata, głównie dla siebie, przy okazji ewentualnie pod wynajem, no to takie osoby na takie nieruchomości tutaj mocno zwracają uwagę. I podkreślam, jeśli tu chodzi o 80 tysięcy euro, to przy kursie tam 4 z hakiem, jeśli to policzymy, to jest 350 tysięcy złotych. Naprawdę w Polsce nie kupimy z takim widokiem nieruchomości. Zresztą w Polsce nie ma aż tak wielu resortów, które tak dużą powierzchnię by przeznaczyły na części wspólne, więc stąd rozumiem, że takim zainteresowaniem mogą się te nieruchomości cieszyć. I ja tego typu nieruchomości, jak widzę, to ja zawsze, jeśli ktoś mnie pyta o opinię, to ja jak najbardziej faworyzuję, bo widzę od lat, że one raczej się dobrze starzeją, tak? Nawet jeśli bryła budenku w pewnym momencie będzie troszkę starsza, to pamiętajmy, tutaj jest cały czas ta lokalizacja i ona jak najbardziej się tutaj broni i widać to, bo przede wszystkim osoby, które to nabywają, tutaj chyba najwyższa rezerwacja jest od kogoś ze Skandynawii, gdzie tam naprawdę jest fajne budownictwo w Skandynawii, a mimo wszystko tutaj ludzie się decydują przylecieć i zainwestować. Także tak wygląda w skrócie taka nieruchomość w moim guście, która mnie się w miarę podoba, jeśli chodzi o lokalizację i w której widzę potencjał. Bułgaria już praktycznie od zakończenia pandemii cieszy się bardzo dużą popularnością, jeśli chodzi o nabywanie nieruchomości. To nie chodzi tylko o popularność tutaj od nas, od Polaków, ale tutaj praktycznie cała Europa, szczególnie ta Europa, która nie ma dostępu do Morza Śródziemnego bądź jakiegokolwiek, także czasami są takie kraje, które nie mają dostępu, no to rzeczywiście tutaj sobie Bułgarię tą nadmorską mieszkańcy tamtych krajów sobie także upatrzyli, no ponieważ jest najistotniejszy tutaj czynnik. Stosunek jakości do ceny jest naprawdę bardzo przyzwoity, ale drugi czynnik, który za tym idzie, no to przede wszystkim te ceny są niskie i one są dostępne do dużej grupy społeczeństwa tutaj całego europejskiego, można to nazwać. I
I tak jak się wydawało czasami, że może ta górka będzie gdzieś, no to jeszcze tej górki nie widać. I na moją intuicję to myślę, że przynajmniej jeszcze te 2 lata mogą występować tutaj wzrosty cen i te wzrosty są takie całkiem przyzwoite z punktu widzenia inwestorskiego. Oczywiście one nie są przyzwoite dla tych, którzy chcieliby tu nabyć nieruchomość, ale na przykład dopiero za 2 lata, no to trzeba się z tym liczyć, że pewnie proporcjonalnie dane metraże no będą w jakimś stopniu droższe, no bo tak na razie ta tendencja tutaj wygląda. I teraz jeśli chodzi o tutaj nabywców z Polski przede wszystkim, bo na tym się skoncentruję, to najczęściej są to osoby, które chcą, no w 80%, które chcą tutaj nabyć nieruchomość inwestycyjnie, czyli zakładają wynajem tych nieruchomości, ale też dla nich dość istotny jest tutaj pobyt właścicielski i bardzo często tak słyszę i obserwuję, że na początku ten pobyt właścicielski to ma być tylko w postaci gdzieś tam tygodnia w ciągu roku, tygodnia jakiegoś tam urlopowego w ciągu roku, nawet tak mogę powiedzieć, a reszta niech to się wynajmuje, niech zarabia na siebie, natomiast już w drugim, w trzecim roku widzę, że ten pobyt właścicielski się wydłuża. Czyli na tyle się tutaj podoba osobom, które szczególnie przed zakupem dawno nie były w Bułgarii, albo są też osoby, które nigdy wcześniej nie były, że jednak decydują się tutaj spędzić swoje wakacje, swoje wczasy, na tyle, na ile oczywiście im możliwości urlopowe tutaj pozwalają. Więc ten pobyt właścicielski się tutaj wydłuża kosztem, no pewnie troszkę mniejszych przychodów z tytułu wynajmu tych nieruchomości, natomiast jest to też w jakiejś formie często zysk, bo jeśli te osoby by nad Morzem Bałtyckim spędzały ten okres, który spędzają tutaj, to najprawdopodobniej z ich kieszeni by więcej pieniędzy wyparowało, tak mówiąc, gdyby miały mniej więcej te same tutaj czynniki konsumpcyjne być używane. Także to jest taka pierwsza grupa ludzi. Jest też grupa inwestorów, którzy absolutnie nie chcą tutaj przyjeżdżać i praktycznie tylko przyjeżdżają oglądać nieruchomość, a czasami to się zdalnie zdarza. Transakcje także w Bułgarii można wykonać zdalnie na podstawie pełnomocnictw, także takich w Polsce oczywiście wydawanych, także to też jest taka grupa, natomiast to jest grupa troszkę mniejsza, ale widzę, że także im się chyba powodzi, bo potrafią z roku na rok dokupować kolejne tutaj lokale, gdzie na początku była próba. Zapraszam. Zapraszam. Teraz pokażę studio. I to takie studio, których raczej tak na portalach branżowych nie ma, raczej nikt nie promuje. Czyli studio dla osoby, która chce się tu według mnie, czy dla rodziny małej, która chce się tu przeprowadzić, albo chce po prostu wyjeżdżać na całe wakacje. Nie chce wynajmować nieruchomości, bo myślę, że ta nieruchomość ma dużo większy potencjał, jeśli chodzi o pobyt własny, i to absolutny, niż pod wynajem. Ale dobra, zaraz powiem, dlaczego tak myślę. Wchodzimy w studio, to jest otwarte studio, bardzo duża tutaj jest część na sypialnię przeznaczona i rzeczywiście ona tutaj, ta część salonowa, tak nazwijmy, jest tutaj tylko przez to taka skromna. Można by to całkowicie do góry nogami wywrócić, można by tą sypialnię przenieść troszkę i nawet ją oddzielić bez okna, żeby przy tej powierzchni posłużyła do spania, bo mamy tu 50 metrów. Także metrażowo nam tu spokojnie wystarczy, żeby oddzielić część do snu, natomiast byśmy rzeczywiście mieli to kosztem okna coś za coś, ale jest na pewno taki wariant, żeby ta sypialnia nie była tu królewską częścią tego mieszkania, to nazwijmy, tak? Bo tutaj przychodzimy, mamy taką część salonową, tutaj są meble z balkonu, do którego zaraz pójdziemy. Tutaj od razu pokażę, bo w tym momencie, w tym aranżu, to jednak było wynajmowane, natomiast w tym aranżu tu nie ma kuchni, natomiast tutaj jest aneks pod kuchnię zrobiony, także trzeba by to wyrzucić i sobie wstawić kuchnię, w razie czego, jeśli chcemy, żeby to było całkowicie samodzielne mieszkanie. No tutaj jest lodówka, jest szafa, jest bardzo dużo miejsc, które można by po prostu zagospodarować, tak? Tu aranżacja, powiem to otwarcie, jest nijaka, absolutnie nijaka. Natomiast mieszkanie jest foremne i ma duży potencjał. Także wywalamy to, robimy po swojemu i naprawdę to mieszkanie myślę, żeby się mogło obronić. Chodźmy teraz na balkon, bo to jest fajny balkon. I teraz od razu powiem, dlaczego uważam, że to jest mieszkanie właśnie dla nas. No bo mamy taką ciszę, jaka rzadko występuje w Bułgarii, bo ona występuje, tylko my wszyscy chcemy hałas z tej Bułgarii. Chcemy tam, gdzie są turyści, tam, gdzie są pieniądze. Natomiast tutaj też jest w jakimś stopniu piękno. Nawet nie w jakimś. Jak się tu trochę dłużej pomieszka, to jest naprawdę fajnie. Przede wszystkim jest zieleń, tak? Takiej zieleni w Chorwacji nie mamy. Na Costa del Sol nie mamy, Cypr południowy też nie ma i nawet Chorwacja nie wszędzie ma, bo tam już od razu góry są niestety łyse, skalista, momentami z rudą wysuszoną trawą. Natomiast tutaj jest dużo tej zieleni, także jeśli ktoś chce naprawdę, nie potrzebuje tych hałasów, nie potrzebuje tych turystów, a chce mimo wszystko mieć widok na morze, bo mój widok jest naprawdę petarda. I od razu powiem, no widzimy cały Słoneczny Brzeg tutaj, od tej strony, natomiast w kamerze będzie troszkę słabiej widać, ale tam dużo dalej widzimy cały półwysep, gdzie jest Stare Miasto w Nesebarze.
które jest bardzo fajnie w nocy podświetlone, także tutaj wieczorem naprawdę myślę, że tutaj się winko będzie piło, nawet nie herbatka, winko, bo będzie tak ładnie. Tutaj już się zaczynają sklepy, także jesteśmy praktycznie samowystarczalni. Jesteśmy jednocześnie w resorcie, małym, takim kameralnym resorcie, no, który właśnie ma tego typu charakter, więc tutaj myślę, że pojedyncze wynajmy jakieś będą, natomiast nie ma to potencjału pod wynajem, według mnie, od razu mówię. Więc po pierwsze my za bardzo nie wynajmiemy i inni nie wynajmą, ale dzięki temu to będzie rodzinnie, czyli będą ludzie, no kameralnie tu się najprawdopodobniej sąsiedzi będą mogli znać, także podkreślam, to jest według mnie nieruchomość pod osobę, która szuka niedrogiej nieruchomości dla siebie, ale chce mimo wszystko mieć dostęp do tych największych walorów i atrakcji Bułgarii. Mam świadomość, że jeśli przyjeżdżamy na 7 dni do Bułgarii, czy w ogóle gdziekolwiek nad morze, chcemy te 7 dni być nad tym morzem, bo my jedziemy nad to morze, bo już w styczniu planujemy, że pojedziemy i dzieciaki też na to czekają. A jeśli my tu mieszkamy codziennie, to już tego morza nie potrzebujemy mieć tak blisko, żeby w nim być. Natomiast mam świadomość, że tę odległość pokonamy w 15 minut i to może jak najbardziej, myślę, że nam wystarczy w czymś takim, ale przede wszystkim widok. Widok jest obłędny i widać miasto naprawdę, i widać tam gdzieś delikatne wzgórza, które tam się zaczynają, tam kawałek dalej za Burgas. Wszystko widać, nawet paralotniarze latają. Także tego typu nieruchomość polecam komuś, jeśli ktoś chce po prostu dla siebie, bo ja już takie osoby obsługiwałem, natomiast byłem sfokusowany tylko i wyłącznie na tych nieruchomościach ostro turystycznych, natomiast ta jest nieruchomość taka według mnie około turystyczna, także jeśli ktoś ma ochotę na tego typu nieruchomości, to ja nie za często pomogę, bo rzadko takie mam, natomiast mimo wszystko zapraszam do kontaktu. Być może coś uda się tutaj zorganizować. Na koniec jeszcze pokażę chyba łazienkę. Chodźmy, zobaczmy. Łazienka jak łazienka, ale duża, tak? Jak na ten metraż jest duża, podwójna, czyli na 2 szyby, półokrągła kabina, umywalka, toaleta. Jest naprawdę spora. Tutaj jeszcze byśmy pralkę zmieścili, gdybyśmy chcieli mieć wąską. Także miejsce jest naprawdę wydzielone. Zresztą można sobie wyobrazić, ile tutaj miejsca wydzielono na tę łazienkę. Także jeśli ktoś ma ochotę na tego typu nieruchomość, to jak najbardziej zapraszam. Tutaj ceny troszkę powyżej 40 000 euro za tego typu nieruchomości. Myślę, że trzeba będzie oczekiwać, tylko że ich nie będzie dużo, także tu trzeba uważać, że nie będzie tego aż tak dużo. A ja idę dalej. Jak tutaj wyglądają zarobki, jeśli zainwestujemy tutaj w Bułgarii? Jeśli kupimy bardzo dobrze nieruchomość, bardzo dobrze w dobrym resorcie, dobrą nieruchomość, no to z mojej obserwacji zarabiamy mniej więcej z 5-6% z tytułu najmu. I na więcej bym raczej się nie nastawiał, choć są strzały, ale mam świadomość, że te strzały nie za każdym razem trafimy, także wolałbym, żebyśmy się na to nie nastawiali, tylko bezpiecznie będzie zakładać, że gdzieś tam około 5-6% można zarobić. To są mniej więcej podobne, realne zarobki także w całym basenie Morza Śródziemnego. Ja wiem, że na billboardach są często lepsze stawki i także się pewnie te lepsze stawki czasami uda gdzieś wykręcić. Natomiast ja dla bezpieczeństwa lubię mówić, że tutaj 5% jest w skali roku. Natomiast obserwując ostatnie 3 lata na tym rynku nieruchomości, no to wzrost wartości nieruchomości, tych takich z potencjałem to nazwijmy, no to jest zdecydowanie ponad 10% rocznie, jak obserwuję. Także gdybyśmy to zsumowali, czyli 2 lata temu nabyliśmy nieruchomość, z wynajmu nam dowiozła łącznie przez 2 lata te 10%, a wzrost wartości z roku na rok był o 10%, to już nawet nie patrząc na te dodatkowe kwestie, tylko po prostu policzmy, że to jest 20%, no to się robi 20 plus 10, 30% na 2 lata. Myślę, że całkiem fajny wynik, zakładając, że jeszcze sami możemy tutaj spędzić czas, a naprawdę jest całkiem fajnie. Momentami myślę, że nawet i za gorąco, natomiast jest to całkiem przyzwoity wynik i według mnie jeszcze przez najbliższe 2 lata powinno to tak wyglądać. Dlaczego powinno tak wyglądać przez 2 lata? No bo coraz głośniej się mówi o tym, że Bułgaria ma wejść do strefy euro. Praktycznie ta walutowa strefa euro, gdzie nie wchodziła, powodowała wzrost wartości wszystkich tutaj konsumpcyjnych produktów, po prostu wzrost wartości wydatków, no ale to się zaczyna często od nieruchomości i nie wiem, czy to jest spekulacja, czy naprawdę ta Bułgaria dąży, bo naprawdę nie znam tutaj ministra finansów ani premiera, natomiast no, z rządowych tutaj publikacji takie wnioski i takie komunikaty się pojawiają, więc można domniemywać, że to będzie. I myślę, że ta pompka, czy będziemy dłużej gonili tego króliczka, to chociażby z samego tego względu będzie ten wzrost zainteresowania tymi nieruchomościami. Natomiast czym bardziej poszła w górę Hiszpania, czym bardziej poszła w górę Chorwacja,
tym większą popularnością zaczyna się także typowo nieruchomościowo, nie patrząc na te waluty. Także tutaj Bułgaria i też obserwuję tutaj coraz więcej Niemców, których wcześniej aż tak wielu nie było. Widzę tutaj, raczej słyszę bardziej ludzi ze Szwecji, z Norwegii, także to też nie była aż taka grupa, która była tak liczna, natomiast no, można tą grupę tutaj zaobserwować, czyli to są najprawdopodobniej osoby, które do tej pory byli zainteresowani Chorwacją, ale ponieważ ta Chorwacja uciekła, a Bułgaria jest no, nadal bardzo korzystna, także jeśli chodzi o pogodę, o klimat, no to te osoby tutaj zostały, także i przychodzą także nowe. Teraz znajdujemy się w takiej jednej z tańszych nieruchomości, a czy nie to, że jest jakiś ranking najtańszych nieruchomości. Natomiast to jest nieruchomość mniej więcej w przedziale 35 tysięcy euro. Oczywiście też znajdziemy jej za 25 tysięcy euro, natomiast no, chcę pokazać mniej więcej, co można w tym przedziale nabyć, bo czasami ktoś chce naprawdę małą kwotą, tam w okolicy trochę ponad 100 tysięcy złotych na próbę po prostu wejść w obcy rynek, w obce inwestycje i to jak najbardziej zrozumiałe, nie? Na próbę jak najbardziej człowiek się zawsze będzie mniej stresował. No ale chciałem pokazać, jak tego typu nieruchomość tutaj może wyglądać. Tu jesteśmy, takie studio mamy typowe trochę. Charakter tej nieruchomości, planu jest troszkę może hotelowy delikatnie i pewnie takie było przeznaczenie tej nieruchomości. Nazwijmy to potocznie po polsku kawalerką. Natomiast nic więcej tutaj rzeczywiście nie można zrobić. No to pamiętajmy jednak, że tutaj jest taki metraż, że w Polsce na takim metrażu spokojnie mielibyśmy 2 pokoje tak zwane, bo tutaj jest chyba 45 metrów. Więc wiemy, jak teraz deweloperzy budują, że te 45 metrów spokojnie byłyby 2 pokoje i tu pewnie to by jakoś miało rację bytu. Ktoś by się wymyśliło, bo jest tutaj oddzielne okno, więc przy tym oddzielnym oknie jak najbardziej można by tu jakoś spróbować wąską sypialnię zrobić. Wiemy, że polscy inwestorzy i fliperzy potrafią wiele rzeczy zrobić. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to taka nieruchomość. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli tu przebywać całymi dniami na solo, jest ok, parą na styk. Natomiast gdy już są dzieci, myślę, że już będzie tutaj troszkę zmęczenie materiału i można się dość szybko chyba wynudzić. I nie po to ktoś przyjedzie tutaj z turystów na wczasy, żeby się nudzić. I tak samo my nie będziemy swoich czasów, swojego urlopu przeznaczać, żeby przylecieć do swojej nieruchomości, w której będziemy się nudzili. Gdyby tutaj jest największa wada tej nieruchomości jest taka, że tutaj nie ma balkonu. Przynajmniej według mnie, gdyby tutaj był balkon, ogródek, to rzeczywiście, korzystając z faktu, że mamy 35 stopni, nikt by nie musiał siedzieć w mieszkaniu, ewentualnie gdyby chciał być przy domu, potocznie to mówiąc, tylko po prostu byłyby jakieś krzesełka, jakiś parasol i tam można by się już zdecydowanie bardziej delektować. Ale mimo wszystko tutaj celem było pokazanie, jak te nieruchomości wyglądają, bo na zdjęciach to wygląda zawsze różnie, czasami, jak to w Bułgarii bywa, czasami potrafią wyglądać trochę korzystniej, ale często wyglądają mniej korzystnie niż jest naprawdę. Natomiast powierzchnia, mimo wszystko naprawdę czuć te metry, tak? Tych metrów jest dużo, tylko że brakuje według mnie tutaj drugiej sypialni. Mamy tutaj dużą łazienkę, całkiem fajną, jak na taki metraż takiej małej kawalereczki, to mamy naprawdę sporą łazienkę i tutaj z fajną kabiną prysznicową, ładną, zabudowaną. Także jest to naprawdę spore. Mamy tutaj także taki aneks kuchenny, no taki adekwatny do kawalerki. Natomiast to w żaden sposób tutaj nic mu nie ujmuje, bo mamy możliwość tutaj sporą ilość potraw przygotować. Tak, mamy lodówkę, zamrażarkę, mamy sporo szafek. Nawet tutaj znalazło się miejsce oczywiście na stół, który tworzy jadalnię. No ja akurat zaaranżowany na 3 osoby i tyle tutaj, myślę, tak jak wspominałem, na fullu chyba tyle osób bym tutaj widział. Nie zmienia to faktu, że jeśli naprawdę my tutaj mieszkamy i mają do nas przyjeżdżać, nie wiem, wnuczęta mają przyjechać, to też tu pośpią i ja za swoich czasów wiem, że to jak się u cioci spało, to było różnie, natomiast i też było świetnie wakacje, natomiast no wiem, że teraz są oczekiwania różne, więc pod inwestycje takiej nieruchomości naprawdę nie polecam. Pod inwestycje w sensie, że ma to być wynajmowane, nie polecam, bo nawet jak zejdziemy z ceny, wiem, że nie będzie aż tak łatwo od tego najemcę, a jak będzie, no to może to się okazać, że różnie to jest z wypłacalnością. Natomiast na użytek własny, jeśli ktoś chce mieć tutaj, ma tylko taki budżet przeznaczony na zainwestowanie, chce mieć w innym kraju nieruchomość, chce mieć w kraju, gdzie jest naprawdę lato o wiele dłuższe, chce mieć w kraju, gdzie jest ciepło, gdzie jest woda gorąca, dlaczego nie? Naprawdę w Warszawie w gorszych warunkach potrafimy mieszkać, jeśli chodzi o metraż. Troszkę można tutaj zmienić wystrój i naprawdę można z tego zrobić całkiem porządne mieszkanie, bo jest tutaj sporo zakamarków, które mogą urozmaicić troszkę tę nieruchomość. Także tak dla przykładu chciałem pokazać, jak tutaj wyglądają nieruchomości takie w przedziale 30-35 tysięcy euro, bo ich
Swego czasu sporo zapytań było o te nieruchomości. Podejrzewam, że właśnie wynikało to z tego, że na próbę nie od razu chcieliśmy większą kwotą wchodzić w inwestowanie, nie byliśmy pewni jak to będzie, także takich nieruchomości możemy się spodziewać. Są to pełnowartościowe nieruchomości, one są naprawdę fajne, tylko w porównaniu z tym, co możemy innego zobaczyć, no to wyglądają tak jak wyglądają. Natomiast naprawdę niczego tym nieruchomościom, uczciwie mówiąc, nie brakuje. Teraz jaką nieruchomość wybrać, jeśli chcemy na przykład nabyć nieruchomość dla siebie, bo to jest według mnie bardzo istotna różnica, jeśli nabywamy nieruchomość w 100% dla siebie, ewentualnie, że wynajmiemy ją 3 tygodnie w roku po znajomych, najbliższych po rodzinie, a inna to jest nieruchomość, którą chcemy komercyjnie, tutaj z pomocą firm, które się zajmują zarządzaniem, czy nawet sami, jeśli się tym zajmiemy, ale wynajmując to obcym po prostu turystom. Jeśli nabywamy nieruchomość dla siebie, wybierzmy taką nieruchomość, która nam się podoba. Czy jeśli przykładowo jesteśmy już troszkę starsi, nie chcemy krzyku dzieci, no to nie bierzmy dużych resortów, nie bierzmy tych najlepiej skomunikowanych resortów, tylko weźmy te bardziej z boku, no ponieważ tam turyści nie chcą tak chętnie przyjeżdżać, no bo turysta ma ograniczony okres czasu, tak? Ma mniej więcej 2 tygodnie, 3 tygodnie ma urlopu w ciągu roku. Wiadomo, może nie każdy urlop chce od razu tutaj na wczasy przeznaczyć, więc jeśli ma taki krótki okres urlopowy, no to chce go wykorzystać jak najlepiej. Nie chce podczas tego urlopu tracić 40 minut dziennie na dojście na plażę i na powrót. Także to są dość istotne takie czynniki, na które trzeba wziąć pod uwagę, bo czasami popełniamy błąd. Czyli nabywamy tańszą nieruchomość, która ma gorszą lokalizację, zakładając, że taniej ją będziemy wynajmowali, tak? Czyli, że weźmiemy tam 10 euro za łóżko mniej i że będą chętni. Owszem, jest to jakaś logika, natomiast to nie będzie taka skala i tu trzeba będzie się naprawdę mocno powysilać. Natomiast jeśli chcemy już, gdzie przeważającym tutaj użytkownikiem naszej nieruchomości ma być turysta, no to wtedy rzeczywiście zwróćmy uwagę na lokalizację i ewentualnie na udogodnienia dla turystów, czyli także ważny jest, jaki to jest resort, co się dzieje w częściach wspólnych. Widok z okna zawsze to jest pozytyw. Basen, ilość basenów, ilość jakichś tam drink barów przy tych basenach. To są już istotne rzeczy. O ile dla nas mogą one nie być istotne, to nie mierzmy każdego turystę swoją miarą. Tylko pomyślmy, że ten turysta to może być po prostu rodzina 2+1, 2+2 i tam też są istotne czasami takie czynniki, żeby mógł gdzieś dziecko w przenośni sprzedać na 2 godziny, żeby było chwilę odpoczynku, żeby była jakaś animacja. Także to jest bardzo istotne, jaką nieruchomość tutaj wybieramy. Jeśli mądrze to robimy, no to w zależności jakie ma być przeznaczenie, przynajmniej na najbliższe 2-3 lata. To jest naprawdę istotny czynnik. Nieruchomości, te, które mają potencjał inwestycyjny, no co jest logiczne, wydają się być trochę droższe, natomiast najprawdopodobniej proporcje z tego naddatku kosztowego, no zwrócą się z tytułu ilości dni, w których będzie ta nieruchomość pracowała, a także z kwoty, jaką będziemy dobowo za tę nieruchomość mogli pobierać. Także to jest dość istotna rzecz, na którą każdemu proponuję zwrócić uwagę, bo gdy poznałem ten rynek, to widzę, że to jest bardzo istotne. Sam na początku też inaczej myślałem, ale widzę, że to w taki, a nie inny sposób tutaj działa. Chodźmy, zapraszam. Teraz pokażę mieszkanie z jedną sypialnią. No, takie popularne mieszkania są dość często, jeśli chodzi o jedną sypialnię w Bułgarii w tym sezonie. Wchodzimy, od razu mamy dużą przestrzeń. W ogóle mi się rozkład tego mieszkania dość podoba, także będę może nieobiektywny, no ale czasami można być nieobiektywnym. Wypoczynek, kolor jest jaki jest, ale jest niestety niewygodny, bo jest za miękki, czyli trzeba być lżejszym pod taki wypoczynek. Także wypoczynek od razu do autu, myślę. Mamy stolik na 4 osoby. Szkoda, że trochę jest po linii telewizora, także albo bym tu chyba rozkład trochę zmienił, natomiast mimo wszystko jest fajne, to widne. To mi się dość bardzo podoba. Trochę grzmot telewizor z poprzedniej epoki, natomiast dzięki temu ta szafka ma tutaj uznanie. Natomiast nie mówmy o meblach, mówimy o nieruchomości, naprawdę ma fajny rozkład. Ona jest duża, ona jest widna, jest parterowa, zaraz wyjdziemy i zobaczymy, co się dzieje na tym parterze. Gdy przejdziemy tutaj kawałek dalej, mamy aneks kuchenny. Nawet sprytnie skomponowany, jest na całej linii, ale fajnie, że ta linia nie jest na wprost głównego miejsca, w którym siedzimy, także to jest dość sprytne. Takie meble ktoś kiedyś wybrał, takie barkowe trochę, ale jest okej. Naprawdę, tak jak patrzę rozkład całego tutaj salonu, to widzę, że jest w nim okej. Czuć tę przestrzeń, naprawdę czuć tę przestrzeń i ona całkiem dobrze wygląda. Chodźmy teraz, zobaczymy od razu sypialnię i balkon zostawimy na koniec. Bo stąd będzie łatwiej też może i wyjść. Tutaj mamy sypialnię
Czyli podwójne łóżko, origami zrobione, klasyczne. Z ręczników mamy szafę, mogłaby być ale jest okej, taka szafa chyba wystarczy na takie mieszkanie. No i co, dwustronne mamy okno, troszkę słońce tutaj daje, więc to zasłaniamy. Na pewno byłoby troszkę widniej, no możemy to w sumie odsłonić. I będzie widniej. O, i nawet roślinki tutaj mamy, także jest wszystko okej w tej sypialni. Chodźmy tutaj, bo tu mamy podwójny, tak można powiedzieć, balkon w tym mieszkaniu, parterowo. Ale od razu gorąco. Tutaj mamy bardzo fajnie schowany przez te rośliny ten balkonik, naprawdę jest uroczy. Kurczę, tu bym chyba siedział cały dzień, w ogóle bym do mieszkania nie wchodził. No i tu od razu mamy basen, tak? Także dla osób, które lubią baseny, z dziećmi chyba od razu, tu powiem, chyba bardziej dla takich osób mamy cały czas na oku, można przeskoczyć. Znaczy przeskoczyć może nie przez te krzaki, bo one są już dość wysokie, natomiast no cały czas mamy na oku i jest tutaj naprawdę relaksacyjnie na tym balkoniku, dzięki roślinności. Rośliny są naprawdę świetne i tu jeszcze bardziej to widać. Chodźmy od razu, zobaczymy drugi balkon, jak już zaczęliśmy balkony. Tutaj mamy balkon, z tej strony mamy większy, one nie są połączone. Natomiast można by je połączyć, tutaj przejście sobie zrobić dyskretne w takiej części ogródkowej. Tak, tutaj mini ogródeczek jest, ktoś by chciał sobie pomidora jednego posadzić albo papryczkę, to może. No i od razu wyskakujemy na basen, jak chcemy, tak? Mamy od razu basen, mamy tutaj leżaki. Słońce daje jeszcze o tej porze, także można się też opalać. Także mamy dwa takie balkoniki. To jest dla osób, które lubią parterowe mieszkania. Z parterowymi mieszkaniami naprawdę jest jak z Depeche Mode, że albo ktoś je lubi, albo prawie że nienawidzi. Natomiast ci, co lubią, chcą tylko partery, a partery no nie występują aż tak często. Natomiast jak już jest parter, bardzo fajnie, jeśli ma już balkonik. A jak tutaj wyszło, że są dwa, no to myślę, że naprawdę jest niezależność. Niezależność jest bardzo fajna, natomiast ten przy sypialni mi się dużo bardziej podobał. Naprawdę uroczy był przez roślinności. I tutaj jeszcze na koniec takiej nieruchomości trzeba pokazać łazienkę. Duża jest łazienka z kabiną półokrągłą. No i z tym, co jest na całym świecie, w każdej łazience takiej tego typu. Podsumowując, jedna sypialnia, czyli 2 pokoje, 59 metrów, 59 tysięcy euro, co daje nam średnią 1 000 euro za metr kwadratowy. Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy nie, natomiast taki standard naprawdę jest dość popularny, także bardziej tu chciałem pokazać, jakich standardów możemy oczekiwać. Mieszkanie jest w Słonecznym Brzegu, a ja idę dalej. Teraz jak wyglądają tutaj procedury zakupu nieruchomości? Najczęściej wygląda sytuacja tak, że mamy wybranych kilka nieruchomości. Te nieruchomości oglądamy. W sezonie czasami jest ciężej troszkę obejrzeć, bo też oglądamy nieruchomości, które są wynajmowane, więc wiadomo, no to nie zawsze kultura na to pozwala, już nawet nie chodzi o etykę, ale kultura, żeby wejść do kogoś, kto tu jest na wczasach i obejrzeć tę nieruchomość, natomiast jakoś tam czasami się udaje, jeśli to się mądrze robi i z dobrą agencją, to można czasami takie rzeczy ogarnąć, że się także obejrzy w sezonie, bo to już w agencji interesie jest, żeby danego najemcę po prostu czymś zadowolić w zamian i coś zrobić. Gdy już wybierzemy tę nieruchomość, która nam się podoba, no to najczęściej wpłacimy rezerwację. To jest w wysokości 2000 euro mniej więcej przy tych pospolitych nieruchomościach, no i w tym momencie już ta nieruchomość przestaje być prezentowana, czyli ona jest po prostu zarezerwowana nam, ta rezerwacja jest bezzwrotna i w tym momencie rozpoczynamy tutaj przygotowywanie dokumentacji tej nieruchomości. Bardzo często tę nieruchomość będziemy nabywali od obcokrajowca, dlatego tutaj tak istotne są agencje nieruchomości, bo wszystkie trafiają do agencji nieruchomości. Tu raczej mało kto samemu sprzedaje na solo. Są oczywiście zawsze gdzieś wyjątki, natomiast jeśli ktoś jest Czechem i chce tu sprzedać, naprawdę nie będzie sam sprzedawał tej nieruchomości, więc zleca to agencji. I wtedy rozpoczynamy, wracając do poprzedniej myśli, właśnie kompletowanie tych dokumentów, bo one tutaj w Bułgarii też muszą być świeże. Możemy, jeśli nie chcemy drugi raz przyjeżdżać, przykładowo za miesiąc, gdy już będą dokumenty gotowe po prostu na ten akt końcowy, akt notarialny, możemy dać tutaj pełnomocnictwo adwokatowi, który w naszym imieniu tutaj wystąpi na tym akcie notarialnym. No i to mniej więcej 40-50% ludzi tak robi, tak? Już drugi raz nie chce przylecieć, nie może na to sobie być może pozwolić na sztywny termin, więc tak to wygląda. I po tym akcie, no, jak to w Polsce, akt jest podpisany, odczytany i już jesteśmy właścicielem. Robimy drobne przepisanie liczników tych wszystkich mediów, to jest przepisanie i w zasadzie władamy i sobie korzystamy z własnej nieruchomości. I tu jest inaczej niż w Polsce, jeśli chodzi o płatność.
jest mądrzej, od razu podkreślę, jest mądrzej niż w Polsce. Czyli w Polsce też jest taka możliwość, natomiast ona nadal nie jest popularna. Tutaj występuje taka sytuacja, że jest depozyt notarialny, który naprawdę bardzo mocno się przyjął i najpierw wpłacamy pieniądze. Gdy notariusz wie, że te pieniądze są na koncie, dopiero przystępujemy do aktu notarialnego. Tutaj nikt nie chce sobie na to pozwolić, że jest odczytanie aktu notarialnego i później będziemy czekali, czy wielmożny kupujący zrobi przelew, czy nie zrobi, więc tutaj do Bułgarii są przelewane pieniądze, gdy one są zaksięgowane, więc one najpóźniej dzień przed aktem muszą być zaksięgowane. Dopiero notariusz przystępuje do odczytania tego aktu. Notariusz jest na tyle tutaj osobą zaufania wysoko publicznego, że jest to zaufanie, więc on dopiero wtedy to odczytuje. Właściciel aktualny nieruchomości też nie musi tutaj przyjeżdżać na akt, też może zrobić to zdalnie, natomiast właśnie notariusz mu gwarantuje, że te pieniądze już są i one nie należą do notariusza, tylko są po prostu w depozycie. No i po podpisaniu tego aktu są przelewane na wskazane konto, tak? Do Czecha, do Polaka, do Holendra, do Norwega, do Irlandczyka, być może do Rosjanina, być może do kogoś z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Także tak te przelewy mniej więcej wyglądają i one są bardzo bezpieczne. Dlaczego teraz warto zainwestować w nieruchomość Bułgarii? Przede wszystkim warto zainwestować wtedy, jeśli ta Bułgaria się komuś podoba. Bułgaria ma bardzo słaby PR w Polsce i wiem o tym. Tu myślę, że to są postkomunistyczne jakieś zaleciałości. Na pewno ten kraj nie jest aż taki widokówkowy, instagramowy jak Hiszpania czy może Chorwacja. I może dzięki temu właśnie są tak korzystne ceny. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje pogodowe, temperaturowe, jakość morza, niczemu to praktycznie nie ustępuje. I to mówię ja jako facet, który w Mielnie cały czas jest. Jestem patriotą tutaj Morza Bałtyckiego, natomiast realnie potrafię pewne rzeczy ocenić. Także mam świadomość, że tutaj potencjał jak najbardziej tych nieruchomości jest i uważam, że teraz jest idealny moment, ponieważ ceny są już na tyle sensowne, że osoby, które kupiły nieruchomość 10 lat temu, już im się to znudziło, są zainteresowane, żeby te nieruchomości zbyć, bo już są w miarę realne te ceny, natomiast one w stosunku do pozostałych krajów nadmorskich w Europie są nadal mocno korzystne. I te osoby, które jeszcze 2 lata temu nie były zainteresowane zbyciem nieruchomości, bo te ceny były za niskie, no to sprzedawały tylko osoby, które musiały, które być może jakoś wojną były tu zobligowane, bo sporo Rosjan te nieruchomości sprzedawało i nadal sprzedają, bo oni mają naprawdę kłopoty, także czasami są zmuszeni do sprzedaży, nie to, że chcą. Natomiast no, ta ilość nieruchomości, która jest, pozwala troszkę wybrać. Jest czasami w czym wybierać. Oczywiście, czym mamy mniejszy budżet, tym więcej chętnych jest na te nieruchomości, więc to nie jest tak katalogowo, jakby nam się wydawało. I od razu tutaj podkreślę, że w sezonie, jeśli przeglądamy strony internetowe, naprawdę one są rzadko kiedy aktualizowane, bo żadne biuro praktycznie, które jest prężne, które działa, nie ma na to czasu i nikt tego nie robi złośliwie, tylko bardzo dużo nieruchomości po prostu jak się pojawia na rynku, to od razu nie są wprowadzane nawet te nowe, tylko jest telefon do klienta, który czegoś takiego szuka i od razu mówimy, jest taka i taka nieruchomość, mamy 4 robocze zdjęcia, ale jeśli panu odpowiada, zapraszamy. Lecimy, 2 dni później oglądamy i jest transakcja. W takim tempie mniej więcej dynamicznym to się dzieje, szczególnie jeśli mówimy o takich nieruchomościach między 40 a 70 tysięcy euro, bo naprawdę na to jest bardzo duże zapotrzebowanie, jeśli chodzi w Europie i teraz nikt nie ma czasu za bardzo wprowadzać tego w internet, po pierwsze, bo właśnie nie ma czasu, po drugie, bo nie musi, bo ma, jak jest naprawdę sensowna ta nieruchomość, no to ma jakąś kolejkę chętnych no i to są występujące takie podstawowe czynniki, tak? Także nie ma potrzeby wrzucać tego na otwarty rynek, no bo jak już jest jeden mocno zainteresowany i 2, nazwijmy to potocznie branżowo rezerwowych, to nie ma potrzeby puszczać tego dalej, po prostu się w to bawić. Także to może nie jest dla użytkowników początkujących komfortowa sytuacja, bo każdy chciałby sobie w mieszkaniu poprzeglądać, popatrzeć na mapie, gdzie coś się znajduje. Natomiast z drugiej strony, no to jest czynnik, który powoduje, że jest naprawdę, no dobrze na tym rynku się dzieje, tak? Że jest że dużo się dzieje. Także tutaj wyraźnie chciałbym to podkreślić, że to tak wygląda, żeby tutaj nie było w razie czegoś zdziwienia, że upatrzyliśmy sobie nieruchomość na stronie internetowej, czekaliśmy 3 tygodnie, aż jakiś kontakt będzie, bo trzeba było z żoną to wielokrotnie przedyskutować, przeanalizować i za 3 tygodnie się okazuje, że coś jest na stronie internetowej, a tego nie ma. No po prostu to jest z tego powodu. Po sezonie najprawdopodobniej to się troszkę wyrówna, troszkę będzie płynniej i będą te bazy bardziej aktualizowane. No, w taki sposób to wygląda i niestety to tak cały tutaj rynek występuje. I teraz zaprezentuję mieszkanie rodzinne, ale dlaczego uważam, że rodzinne? Z premedytacją uważam, że to mieszkanie raczej się nie nadaje pod wynajem, czy ono się jak najbardziej nadaje, natomiast uważam, że nie będzie za wielu chętnych i z racji tego uważam, że to mieszkanie i w ogóle ten resort jest idealny dla osób, które chcą nabyć nieruchomość tylko i wyłącznie dla siebie, dla bliskich, dla rodziny, dla przyjaciół. W ogóle
nie zakładają żadnego wynajmu i wiedzą, że w najbliższym czasie tego nie będą chciały robić. Dlaczego warto wtedy taką nieruchomość wziąć? No bo tu sąsiednie mieszkania też raczej nie będą wynajmowane, więc nie będzie głośno. Będzie ciszej, będzie spokojnie. To jest resort całoroczny, także tutaj spokojnie osoby, które chcą się przeprowadzić na stałe, jak najbardziej mogą się przeprowadzić, korzystać z uroków Bułgarii, bo zaraz pokażę, że mimo wszystko tutaj tą fajność bułgarską widać. Natomiast no, nie będzie tego hałasu, więc raczej mieszkanie nie dla kogoś pod wynajem, choć gdybyśmy bardzo chcieli, pewnie i na to byśmy znaleźli jakiegoś klienta. Ale wracamy do mieszkania. Od razu wchodzimy, mamy duży salon. Taki akurat tutaj jest zafundowany wypoczynek, ale on jest duży. Pewnie przy wynajmie byśmy więcej łóżek chcieli wepchnąć, żeby jak najwięcej było ludzi, a tutaj naprawdę można siedzieć, leżeć, można robić wszystko. I tak jeszcze ze 4 razy człowiek by się tutaj zmieścił, także naprawdę to jest wygodne, jest fajne. Taka prezentacja tego siedzenia się akurat ukazała. No tutaj miejsce na telewizor jest, w tym momencie wisi lustro. Myślę, że idealne miejsce pod telewizor i tutaj nie ma co dalej chyba o telewizji mówić. Taki mamy jakiś awaryjnie zrobiony stolik, ale dlatego o tym to pokazuję, bo jeśli to jest mieszkanie pod siebie, to raczej każdy będzie wymieniał sporo rzeczy, żeby się czuć dla siebie dobrze. Przy wynajmie często zostawiamy, a gdy chcemy coś już pod siebie, to wiadomo, robimy to pod nas, bo wiemy, że nie będzie tu dużo obcych osób, więc nam tego nie zniszczą. Chodźmy na balkon, bo tutaj pierwszy balkon jest dość ciekawy. Nawet bardzo ciekawy, bym powiedział. Chodźmy. Od razu jest chłodniej, trochę wiatru mamy. Spora powierzchnia tego balkonu. Jest 2 metry, z 2 na 4,5. Takie prawie 10 metrów można tu zrobić w liczeniu. Widzimy morze i to jest najważniejsze. To jest taka 12 linia, 15 linia. Natomiast jest dość spory widok tego morza. To akurat jedno drzewo nam trochę przeszkadza. Niewykluczone, że kiedyś tego drzewa nie będzie, jak będzie za mocno przeszkadzało. Natomiast mamy dużo zieleni. Fajnie mieć zieleń. W ogóle fajnie mieć, gdy jest taki upał, zieleń, bo wiem, że w basenie Morza Śródziemnego i nie we wszystkich krajach ta zieleń jest. Tam czasami jest wszystko wypalone, jest już suche. Natomiast widzimy morze, jesteśmy na przedmieściach Słonecznego Brzegu, także widzimy tutaj przedmieścia Słonecznego Brzegu i tam w pierwszej linii też widać te duże hotele, a ogólnie mamy wszędzie luźną zabudowę, czyli jest raczej spokojniej, raczej ciszej i właśnie dlatego podkreślam tutaj atrakcyjność dla tych osób, które chcą naprawdę na stałe się tutaj być może przeprowadzić. Za moimi plecami widać basen, który należy do tego resortu i widać mniej więcej tutaj charakter tego resortu, w którym jesteśmy, czyli można tu pokazać, że to jest typowa taka rodzinna osadka, na spokojnie, nikt tutaj, każdy przyjeżdża jak do siebie, tak to wygląda i ma to naprawdę, ma to swój urok. Mnie się to podoba i chyba gdybym ja chciał tutaj, gdybym mógł się na stałe przeprowadzić, chyba bym szukał jakiegoś takiego troszkę odludzia nad morze, w 10 minut stąd dojdę. Jeszcze do tego mieszkania w takim razie. Tak z tej strony się prezentuje tutaj ten salon. Tutaj mamy wnękę. Na razie jest zaaranżowana jako wnęka do siedzenia. Natomiast tutaj jest miejsce przygotowane, jestem przekonany, na kuchnię. Bo w tym mieszkaniu nie ma kuchni, tym bardziej, że widzę, tutaj są odpływy rzeczywiście. Tutaj jest kątowa kuchnia. Sprytna rzeczywiście. Dobrze, że jest złamana, to nie zabiera dużo tej naszej takiej równej powierzchni. Natomiast jest przygotowane pod przyłącza, także jeśli bierzemy dla siebie, możemy pod siebie zrobić kuchnię. Tak, w zależności od wzrostu możemy takie szafki wyższe, niższe zrobić i sobie tu uzupełnić. Wolałbym kuchnię mieć zrobioną, natomiast jeśli miałaby być zła, to lepiej jej nie mieć i lepiej tu na spokojnie zrobić pod siebie. Bo cały czas podkreślam, bierzemy mieszkanie pod siebie, inaczej patrzymy na takie mieszkanie. Jeśli chcemy mieszkanie wziąć pod wynajem, chcielibyśmy, żeby wszystko w nim już było gotowe i od jutra wynajmujemy. Natomiast jeśli jest pod siebie, każdy chce troszkę tej tożsamości swojej na spokojnie tutaj zagospodarować. I jesteśmy właśnie w sypialni. Łóżko, klasyczny rozmiar, dwuosobowe łóżko, dwie tutaj szafeczki, mikrotelewizor wielkości tabletu. No i co, mamy duże miejsce na szafę, tak? I tutaj pewnie tą szafę bym zamontował i byłaby elegancka sypialnia. W salonie, tak jak i tutaj, koniecznie te zasłony do wyrzucenia natychmiast, ale to jest niski koszt. W ogóle w tym mieszkaniu naprawdę stylówkę można dość tanio, dość szybko, weekendowo można zmienić i będzie w miarę okej. Natomiast mam świadomość, że są osoby, którym się te zasłony podobają, więc te osoby przepraszam, jeśli chciałem tak szybko je zerwać. Chodźmy, bo tu mamy drugi balkon. I to jest najfajniejsze, że jest mieszkanie z 2 balkonami. O, i tutaj mamy widok właśnie na dzieciaki, które się chlapią. Mamy główny, duży basen o nieformalnym kształcie.
jest dwoma małymi takimi oczkami, w których dzieci małe się najprawdopodobniej kąpią, które mogą być pod okiem rodziców. Natomiast jak mamy trochę większe dzieci, my tu możemy sobie kawę pić i mamy cały czas dzieciaki na oku. Obok jest strefa leżaków, jest naprawdę spokojnie. Tutaj między budynkami daleko widać, że po prostu mamy pusto. Mamy pusto, czyli nie ma tego hałasu, jesteśmy trochę w ciszy, ale jednocześnie jesteśmy blisko. Więc chodźmy, zrobimy to podsumowanie tej nieruchomości. Więc jeszcze raz podkreślam, nieruchomość raczej nie pod inwestora, raczej pod kogoś, kto chce dla siebie taką nieruchomość nabyć. Takich nieruchomości nie ma za dużo w internecie, więc stwierdziłem, że dlatego ją pokażę. Tutaj mamy teraz aktualnie 73 m2 powierzchni, jakbyśmy to wszystko tutaj zsumowali i aktualna cena tej nieruchomości, bo to jest w ofercie, znaczy to jest na sprzedaż, to jest 69 000 euro. I tak jak mówię, nieruchomość typowo pod siebie, jak się komuś spodoba, myślę, że miejsce do życia fajne, bo są blisko sklepy, tutaj mimo wszystko mamy wszędzie blisko, ale nie mamy tego tłumu. Natomiast ten tłum lubią bardzo inwestorzy, lubią turyści, którzy wynajmują. Także tak jak mówię, całkowite przeciwieństwo. Zostawiam z tym mieszkaniem i idę dalej. I teraz, od kogo tutaj najlepiej kupić nieruchomość? No ja jako Polak uważam, że najlepiej kupić bezpośrednio od Bułgara. Ja tutaj współpracuję z biurami bułgarskimi. Ja jako Polak tutaj nie jestem aż tak silny i gdyby nie to, że mam naprawdę dobre kontakty z Bułgarami, ja myślę, że nie byłbym skuteczny w tym, co robię, bo mam świadomość, że Bułgar naprawdę dobrze te rzeczy robi, ma dostęp do takich informacji, do jakich ja, Polak, nie mam. I ja na co dzień pracując w Warszawie mam świadomość, że ja w Warszawie dużo więcej załatwię przy nieruchomości niż na przykład agent nieruchomości, który jest z Ukrainy. Nic do nich kompletnie nie mam, natomiast mam świadomość, że oni nadal są tutaj obcokrajowcami i nie będą mieli takiej łatwości w załatwieniu pewnych formalności czy dostępu do takich informacji, do jakich ja mam, będąc Polakiem. I to samo jest tutaj w Bułgarii. Dlatego ja zawsze na końcu wszystkich transakcji, przy których biorę udział, no są Bułgarzy, bo wiem, że robią to lepiej. Mi jednak zależy na tym, żeby była skuteczność, żeby Polacy byli zadowoleni. Także bardziej moja rola jest tu taka, żebym pomógł w komunikacji, żebym pomógł zorganizować pewne rzeczy. I ewentualnie, jeśli ktoś mnie prosi o poradę, no to mogę zaopiniować, czy według mnie ta nieruchomość ma potencjał przy wynajmie, bądź jego nie ma. Natomiast jeśli ktoś chce kupić dla siebie nieruchomość, to ja się w ogóle na ten temat nie wypowiadam, bo naprawdę to jest czyjaś tutaj decyzja i nic mi do tego. Ja mam inny gust niż ktoś może mieć inny, także naprawdę to nie jest moja sprawa, dlatego tego w ogóle w żaden sposób nie komunikuję. No i tyle. Naprawdę zapraszam do Bułgarii nawet turystycznie, bo ma to swój potencjał, szczególnie jeśli ktoś nie był. Naprawdę jest tutaj tanie życie. Można pieniądze dużo lepiej, dużo taniej wydawać. Jeśli ktoś lubi piwo, to tutaj 2-litrowe piwo kosztuje łącznie 7 zł chyba. No to gdybyśmy takie coś policzyli, to u nas w tych szybkich marketach to już jedna butelka półlitrowa potrafi tyle kosztować. To piwo jakoś mocno nie odstępuje. Dobre wino kosztuje teraz 22-25 zł w markecie i naprawdę jest dobre, naprawdę głowa po nim nie boli. Papierosy Marlboro kosztują 11 zł, a Coca-Cola 1,5 litrowa kosztuje chyba 5 zł. To są takie rzeczy, które tak widziałem w marketach, są najbardziej wyraźne. Jeśli chodzi o takie spożywcze rzeczy, no to trzeba zobaczyć, bo one są troszkę inne niż są w Polsce, także nie ma takiego łatwego porównania, ale naprawdę jeśli przybędziemy tutaj na tydzień pobytu, to zobaczymy, że w kieszeni naprawdę dużo więcej zostanie i to też jest bardzo istotny czynnik, który zachęca tutaj turystów, tak? Nawet jeśli ktoś nie chce nabyć nieruchomości, to jednak czynnik finansowy zawsze wpływa korzystnie na turystów, którzy być może chcą tu przyjechać tylko na wakacje, a nam jako inwestorom będzie na tym bardzo zależało. Także jeszcze raz naprawdę polecam Bułgarię.